staramy się dla Was, jak raz jeszcze powiedziałem, budować jak najwięcej kontentu, jak najwięcej budujemy na razie w kuluarach, stąd dowiadujecie się nagle o takim evencie, stąd dowiecie się o innych rzeczach. Słuchajcie, tak, zatrudniamy ludzi, zatrudniamy partnerów, zatrudniamy tak naprawdę osoby, które są nam potrzebne do dalszego rozwoju i nie są to osoby tylko związane z krypto. Przede wszystkim są to osoby związane, gdzie możemy doprowadzić do egzekutywy tych projektów, czyli pojawia się tutaj branża mody, pojawia się tutaj branża gamingu, pojawia się tutaj branża znaczy produkcji filmowej czy też muzyki. Będziemy Was o tym informować na bieżąco. Ten zespół cały czas rośnie, cały czas szukamy nowych osób, bardzo kreatywnych, więc tak, jak najbardziej. To jest odwieczne pytanie. Raz jeszcze podkreślę, Everdome i MetaHero to dwa osobne projekty. My zajmujemy się MetaHero, jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, co się dzieje w tym projekcie. Nie jesteśmy w żaden sposób zależni. Przede wszystkim działamy międzynarodowo. Czyli my jako grupa Wolf staramy się dostarczać technologię tam, gdzie ktoś ją potrafi docenić, wykorzystać i tak dalej. Jeśli ktoś śledzi grupę Wolf, to wie, że od 4 lat jesteśmy skupieni na Middle East. To jest dla nas temat numer 1. Tam są troszkę inne potrzeby, inne wyobrażenia, z czymś innym się tam ludzie mierzą, myślą o technologii przyszłości. Natomiast już dziś mogę Wam zdradzić, że punktem na mapie dla nas numer 1, jako dla grupy Wolf, jest Szwajcaria i nad nią bardzo mocno pracujemy, analizujemy ją, staramy się my się rozrastamy, rośniemy, więc szukamy nowego. Naszym jednym z marzeń jest móc działać głębiej i szerzej w Europie, stąd wybór padł na Szwajcarię i tam proszę nas śledzić, bo będziemy na pewno przygotowywali bardzo dużo ciekawego kontentu w niedługim czasie. W 100% to my nim zarządzamy i jest prowadzony przez nas. Po tym jak rozdzieliliśmy te dwa projekty, to już dziś my się nim zajmujemy. Naszą rolą jest nadanie temu projektowi przede wszystkim utility, to jest dla nas najważniejsze. I tak naprawdę chcemy Wam pokazać, gdzie jest przyszłość, gdzie ją stosować. Nie chcemy mówić tylko o samej formie, która jest bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o krypto. Jak najbardziej, nowe narzędzie płatności ze wszystkimi swoimi zaletami. My chcemy Wam pokazać, że kreacja tego świata jest związana przede wszystkim z produktem. Chcemy Wam pokazać, gdzie tak naprawdę możecie zastosować tą technologię, stąd utility i value dla nas, dla tego produktu jest numerem 1. I dlatego to trwa i musicie pamiętać też o jednej rzeczy, że ja wiem, że każdy jest przyzwyczajony do szybkich efektów, bardzo często na giełdzie, czy bardzo często w kryptowalutach, natomiast ja Was pragnę ściągnąć na chwilę na ziemię, to jest świat technologii. My potrzebujemy chwilę czasu na to, żeby móc pokazać Wam, czy to nowe urządzenie, czy nowe zastosowanie. Pamiętajcie, my możemy mieć rocket science w garażu i możemy mieć najnowocześniejszą technologię. Natomiast samo jej pokazanie bardzo często nie wystarcza. Dlaczego? Bo trzeba wyedukować ludzi, dać świadomość rynkowi i przede wszystkim zbudować środowisko, które będzie gotowe go przyjąć. Jeżeli ja Wam dzisiaj powiem, mogę Was skanować, mogę skanować wszystkie ubrania, to czy środowisko zakupów w ujęciu klasycznym będzie gotowe, żeby szybko zassać te dane, przygotować je i robić zakupy online? Nie, na to potrzeba chwilę czasu. Stąd my to analizujemy, szukamy i tak dalej. Jeśli myślicie o gamingu, bo dzisiaj jesteśmy na takim wydarzeniu, zobaczcie, my wspieraliśmy CD Projekt przy Cyberpunku już wcześniej. To jest gra nawiązująca do hiperrealizmu. Macie całą grupę gier sportowych, gdzie macie hiperrealizm. Zanim oni przeszli do momentu, w którym możecie oglądać twarze Waszych ulubionych aktorów, sportowców i tak dalej w takiej jakości, trzeba było to przygotować technologicznie. Zanim przejdzie to pod strzechy, a przejdzie, potrzebujemy czasu na to, żeby zbudować środowisko, żeby zbudować sieć komór, żeby zbudować środowisko z naszym partnerem gamingowym, który tworzy swoją platformę na przyjęcie Waszych skanów. To trwa, ale nad tym działamy. Słuchajcie, to tak jakbyś kiedyś zapytał, po co jest fotografia. Ludzie się bali fotografii. Ludzie bali się tego, że zostaną zaklęci na wieczność na tej fotografii i różne przemyślenia były inaczej, może nie różne przemyślenia. Ludzie się po prostu bali. Ludzie coś, co jest nowe, bardzo często się tego boją, bo tego nie rozumieją. I musimy na to wziąć poprawkę. Po co się skanować? Słuchajcie, to jest nowa metoda przechowywania danych.
Jak już wiecie, dostęp do danych, analiza danych jest kluczową rzeczą. Wyobraźcie sobie teraz, że macie dobrze sfotografowaną Warszawę przedwojennie. Jak została zniszczona, że 90% ponad zamieniło się w gruzy i w pył. Gdybyśmy dzisiaj mieli dokładne zdjęcia, możemy to odwzorować. A co jeśli ja Wam powiem, mamy tego bryłę 3D, mamy każdy wymiar, nie tylko powierzchowną fotografię, możemy to odwzorować. Patrzmy na to, co znaczy przechowywanie plików cyfrowych i jakie daje nam możliwości do tego, żeby korzystać i produkować to, co potrzebujemy na zadany czas. Dlaczego w 2018 roku MIT ogłasza druk 3D jako technologię numer 1 i digital? Dla space, dla przemysłu kosmicznego. Ponieważ jak wiecie, to jest bardzo drogie, trzeba wziąć tą rakietę, wysłać ją w przestrzeń, nie możemy sobie brać wszystkiego, co potrzebujemy. Nie mamy tego miejsca, musimy wybierać. A co gdybym Wam powiedział, że zabieracie ze sobą tonę, nie wiem, pyłu tytanowego i drukarkę i dziś potrzebujecie kubek, bo go nie wzięliście, a jest Wam potrzebny, żeby codziennie go używać. Abstrahuję oczywiście, bo to nie musi być kubek. A drugiego dnia potrzebujecie element anteny, która się urwała. No to ktoś powie, jasne, to jest świetny pomysł. A ja zapytam, a skąd weźmiesz dane, jeżeli nie masz zeskanowanego obiektu? Musimy pamiętać, że skan i w ogóle technologia digitalu jest ojcem druku 3D i pochodną. I teraz oczywiście postaram się odpowiedzieć, po co skanować się jako człowiek. Słuchajcie, to jest niesamowite, że możemy dzisiaj zeskanować daną gwiazdę, osoby i do nich wrócić po wielu latach. Ktoś może być świetnym coachem, świetnym trenerem, świetnym piłkarzem. Jego zdrowie nie będzie mu na to pozwalało, ale kiedy będziemy się mogli cofnąć do czasów jego świetności, uzyskać jego skan, jest to naprawdę niesamowite. Po co wy się powinniście skanować jako ludzie? Słuchajcie, no przede wszystkim po to, że wkraczacie w nową technologię i jako jedni z pierwszych macie możliwość się zdigitalizować. Poziom tego, gdzie będziemy wykorzystywali te dane, czy w medycynie, czy w modzie, jest tylko kwestią czasu. Tak? Oczywiście na koniec dnia pytanie, czy słusznie zostanie wykorzystana technologia. To już pozostawiam Wam do samej oceny, bo zazwyczaj tak jest, że wyścig technologiczny i dobra, które za nim idą, są wykorzystywane przez jednych dobrze, przez innych troszeczkę gorzej. No my stajemy też na straży tego, stąd też informacja, że budujemy serwerownię w Szwajcarii, nie jest przypadkowa. My czujemy się odpowiedzialni za Wasze dane, które będziemy chcieli przechowywać. Dlaczego mówimy o lepszym rozszerzeniu NFT? Dlaczego mówimy o smart kontrakcie pod NFT? Właśnie po to, żeby Wasze dane nie były wykorzystane w sposób niecny. A to, gdzie będziecie to mogli wykorzystać, słuchajcie, nie ma ograniczeń w tym. To, że mówimy, że zagraj sobą w grze, przymierz swoje ubranie, znajdź się razem na koncercie ze swoim ulubionym artystą, wystąp w tym filmie i tak dalej. Słuchajcie, to jest tylko część, mały ułamek tego, co przed nami i co niesie przyszłość. Zobaczcie i powrócę sobie płynnie do tej fotografii. Ludzie się tego bali. Wyobrażacie sobie dzisiaj życie bez fotografii? Ja totalnie nie. Dzisiaj, słuchajcie, macie telefon, który stał się najmniej telefonem, jest waszym super aparatem. Jakieś miejsce, jakaś potrawa, jakieś chwile z bliskimi, cokolwiek, wszystko klik, a do tego szybko wracacie i macie coś takiego, że nie wyobrażacie sobie, nie wrócę do tego miejsca, bo nie mam takiej możliwości. To jest poszerzenie pamięci waszego umysłu. Możecie wracać do chwil, które pamiętacie. Jest to niesamowite, ale jak fotografia zmieniła świat? No, dała wam kino. Jak kino zmieniło świat? Dało wam gaming. Co jest następstwem? Metaverse. To jest ponad metaversem. Z tym też Was zostawiam. Mam nadzieję, że będzie nam być chociaż być w ułamku tego w niedalekiej przyszłości. To, co uważam za najbardziej istotne, to, proszę Was o kilka rzeczy. O to, żebyście rozumieli, że to nie jest kwestia piekarni, gdzie codziennie przychodzicie po świeże bułeczki i codziennie będziemy do Was wracać jako Wolf czy Hero z nowościami. To tak nie działa. Staramy się Was update'ować, staramy Wam się pokazywać rzeczy. Ja poprosiłem Was też o czas po przejęciu, po to, żebyśmy mieli ten czas na przygotowanie prawdziwej roadmapy. Takiej, którą czujemy, taką, którą zapraszamy partnerów, taka, która będzie pozwalała nam się rozwijać, gdzie będziecie mogli nas obserwować. Ja mogę Was zapewnić o jednym. Tak jak sukces Wolf Grupy, tak jak odniosło sukces Wolf Grupa, tak naszym celem jest to, żeby Meta Hero odniosło swój sukces. Chcemy po to przygotować partnerów, środowisko, tak naprawdę produkty, które przebadamy, przygotujemy. Macie szansę być częścią przyszłości. To więcej niż pewne. Dotykacie skanowania, dotykacie metaversu, dotykacie zasysania rzeczywistości i wkładania jej do wersji digitalowej. Ja dodatkowo zabiorę Was w świat powrotu, czyli z wersji digitalowej zmaterializujemy to, używając innych technologii, jak druku 3D. To, co Wam chcemy pokazać w branży gamingu, muzyki, filmu,
fashion, medycyny, to dopiero przed nami, ale możecie być pewni, że ten rok jeszcze będzie bardzo gorący i będziemy Was o tym informować na bieżąco. Ja zachęcam Was tylko do dwóch rzeczy. Do cierpliwości, do tego, żebyście nas obserwowali, wspierali nas i szukali dla siebie przestrzeni w tym wszystkim. Natomiast możecie być pewni, tak, to jest kawałek przyszłości, w której bierzecie czynny udział.